Teraz wskazówka kulinarna, poradnik. Gdy będziecie w mieście Goris, wstąpcie koniecznie do sklepu Ararat Supermarket. Znajdziecie tutaj przyprawione steki wołowe i inne rzeczy i zrobią wam je na grillu na miejscu. A później macie takie coś. Dają wam cebulkę, dają wam kolendrę z pietruszką i nawet pszczółki chcą to zjeść. Pieskom też bardzo smakuje. A najlepsze jest to, że to jest bardzo tanie, bo za jeden taki stek zapłacicie około 7 zł. Kolejnym, dość ciekawym i godnym uwagi miejscem jest ten potężny krater, który góruje dumnie nad okolicą. W swojej formie trochę przypomina mi na przykład krakowski kopiec Kraka, tylko że powiększony 20-krotnie. Jest to nieczynny wulkan. Zobaczcie, w ogóle to jest ciekawe, jak wyglądają tutaj niektóre stacje benzynowe, jakie mają przestarzałe sprzęty do ładowania paliwa. Ciekawe, z jakich lat to pochodzi, wie ktoś może? Coś więcej na ten temat? Dajcie znać. Wokół można wszędzie spotkać fragmenty takich porowatych skał. Może to są skały wulkaniczne. Przypomnę jeszcze tylko stan mojego obuwia, podkreślając, że idę pustkowiem pełnym węży. Zresztą już spotkałem węże, więc możecie mieć to jako dowód. I cóż, dajcie suba. Odszedłem w moim wspaniałym obuwiu około 2 km od tego wulkanu, krateru. Tak to się prezentuje z tej odległości. A co do tego suba, być może kiedyś nawet on zaowocuje w taki sposób, że algorytmy YouTube'a pozwolą mi wymienić obuwie, co jest moim marzeniem. Także wspierajcie proszę za ogrom pracy, który włożę w filmy i za dużą dozę pracy, którą do tej pory włożyłem. Pozdro. Witamy Was z dnia kolejnego. Jesteśmy nad największym jeziorem w Armenii. Jest tak duże, że jest prawie jak morze. Spaliśmy tutaj, ale w nocy budziły nas silniki Wołk i Ład. Otóż rybacy, którzy mają tutaj swoje metalowe łodzie, przywieźli swoje radzieckie silniki, żeby wypłynąć i zdobyć surowiec w postaci ryb. Kiedy obudziliśmy się, pakowali swoje ryby już do swoich Wołk i do swoich Ład. I oczywiście byli bardzo serdeczni, jak to Ormianie. Poczęstowali nas tymi rybami. Jesteśmy teraz już na etapie rozpalonego ognia i przygotowanych kijków. Ryby są wypatroszone. Nauczyłem się tego w Rumunii, jak byłem w podróży z Laurą wcześniej. Działamy, idziemy do akcji, zapraszamy. Przechodzimy do nabicia ryb na kije. Coś takiego. I coś takiego. To jezioro, żeby objechać całe dookoła, trzeba pokonać około 200 km. My przejechaliśmy teraz 60 km od ostatniego miejsca i objeżdżamy jezioro od wschodu. Od zachodu jest jakaś tam cywilizacja, za to tutaj od wschodu nie ma nic kompletnie. Żadnych ludzi, żadnych budynków, nie ma tutaj nic. Woda w jeziorze jest czysta i jest dość ciepłe. A kiedy będziecie w Armenii, zdecydowanie powinniście się tutaj wybrać i wybierzcie stronę wschodnią. Tymczasem ahoj! Armenia. Ten piękny, dziki kraj jest bardzo stłamszony przez wojnę. Można to odczuć w każdym aspekcie życia tam. Nie tylko wtedy, kiedy chcieliśmy gdziekolwiek pojechać i wojsko zatrzymywało nas ze względu, że byliśmy za blisko Azerbejdżanu, ale mimo to odwiedziliśmy piękne, opuszczone wsie, widzieliśmy piękne wąwozy i wodospady, które naprawdę warto zobaczyć. Można poczuć się tam, jakbyś cofnął się o kilka lat, o wiele lat w przeszłość, co jest w bardzo pozytywnym znaczeniu. Niestety w mniej pozytywnym znaczeniu można cofnąć się o wiele lat względem samochodów, które tam jeżdżą. Są tak stare i ich emisja spalin jest tak wysoka, że gdy jechaliśmy wczoraj pierwszym napotkanym przez nas w tym kraju tunelem, myśleliśmy, że nie wyjedziemy już z niego. Jest naprawdę
ciężko oddychać w Ormianie. To niesamowici ludzie. Pomimo ciężkiej sytuacji w kraju i wojny są niezwykle gościnni. Mimo wszystko uśmiechnięci, pomocni. A teraz piję kawę turecką. Jest to inna odmiana z kardamonem. Barewdez. Merhaba. Zaraz. Merhaba? Kawa turecka? Co ja w Turcji jestem? To ładnie się przepłynąłem. Chodź, napij się kawy, przyda się tobie. Lütfen. Teşekkürler. Tak, i Armenia, jeszcze chciałam powiedzieć, że jest bardzo zróżnicowana pod względem flory. Jadąc koło gór pustynnych, za chwilę przenosisz się w zielone lasy. Teşekkürler. A teraz jedziemy do miejscowości Kars, jak już Łukasz przypłynął. Zjemy tam kebaba i jedziemy dalej. To już Kars. Günaydin, günaydin. Resmim oraya, Suriye. Tak, samo miasto Kars szczególnie ciekawe nie jest. Natomiast tutaj należy wspomnieć o aspekcie ormiańskim. Otóż mieszkali tutaj Ormianie, zanim Turcja podbiła te regiony. Tutaj doszło do jednej z pierwszych masakr na Ormianach, o których wam wspomniałem. Nie ma Adana Durum. Dowiedzieliśmy się właśnie, że dzień później, po wizycie naszej w Jermuk, tam gdzie był ten pan malarz, gdzie malowałem obraz, miał miejsce atak rakietowy Azerbejdżanu, który spowodował zniszczenia w postaci uszkodzonego rurociągu gazowego, zniszczonego szpitala i rozwalonego ambulansu. Spadła także rakieta na drogę wjazdową do Jermuk, ale nie eksplodowała. Także działania wojenne się nasilają. Sytuacja jest niebezpieczna, ale my już jesteśmy w bezpiecznej Turcji. Smacznego. Rzeka Krów. Cow River. Rzeka Kałowa. O, czuję się jak... O, Simba w Królu Lwie. Zaraz nas zniszczą. Ponownie zatrzymaliśmy się i ponownie kebab. Tym razem z kurczaka. I kosztuje tylko dychę w takim chlebie. To jest podstawowy doner u nich. W sumie cebula, chleb, kurczak, żadnych sosów, czyli tak jak lubię, i pomidorek, ewentualnie paprykę poprosiłem, ale chyba nie dostałem, ale mięso jest naprawdę spoko jakości, to jest ważne, i tylko dyszka. Przy tej okazji jeszcze dodam ważną rzecz, otóż sprostuję ostatnią opowieść na temat bombardowania Armenii. Otóż Byliśmy w tym samym dniu. nie dzień później było bombardowanie, kiedy wyjechaliśmy z Jermuk, tylko w tym samym dniu. Rano, kiedy przejeżdżaliśmy przez wąwóz, miało miejsce bombardowanie głównej drogi. Więc prawie zginęliśmy. Dajcie suba. Ali. Dojechaliśmy teraz nad największe jezioro na terenie Turcji. Żeby je objechać, trzeba pokonać 370 km, więc jest znacznie większe niż jezioro w Armenii, które odwiedziliśmy. A jego charakter jest mocno morski, ponieważ plaże są kamieniste, woda jest turkusowa, co najważniejsze i co najciekawsze, słona. I tutaj jest Kurdystan, czyli państwo, które oficjalnie na mapie nie istnieje. Jednakże ci ludzie sami o sobie mówią, że są częścią Turcji. I jest to zauważalne. Tak jak Turcy piją herbatę, spędzają czas na ulicy, widać, że kultura jest bardzo mocno zbieżna. Zresztą zobaczcie sami, co oni o tym mówią. Kurd. Kurd i Turk? Dobrze? Kurd i Turk? No problem. Jednak w tym samym czasie, z drugiej strony, miały miejsce różnego rodzaju konflikty. Na przykład w latach 84-2015 powstawały bojówki
które chciały oddzielić się od Turcji, ponieważ Turcja w tym okresie ograniczała prawa kurdyjskie, ograniczała ich kulturę, ich język, więc sprawa jest dosyć złożona i sam nie wiem, co o tym myśleć. Postaram się trochę to przybliżyć sobie i wam. Jesteśmy już w mieście i Łukasz postanowił się ogarnąć. Kupił sobie już nowe buty, teraz kolej na twarz. Zaraz nastąpi transformacja Łukasza z zatwardziałego brodacza na dzieciaczka. No, lodiki, jakie dobre. Nowy dzień, nowa twarz i nowa perspektywa na Słone Jezioro. Otóż 30 km dalej na zachód, zamiast łagodnych, kamienistych plaż, mamy drapieżne, skalne klify, zupełnie jak nad morzem. Kolejna kwestia. Pan fryzjer, u którego wczoraj byłem, który zmienił mi twarz, powiedział: Kurdowie mają zupełnie odmienną kulturę od Turków. Jest to zupełnie co innego. Wbrew temu, co mówili sami Kurdowie. A więc sprawa jest złożona i skomplikowana. Przenosimy się teraz nad kolejne jezioro. To jest jezioro słodkowodne. Nazywa się Nemrut. Jest niedaleko tamtego jeziora. To jezioro jest o tyle ciekawe, że jest częścią potężnego krateru o średnicy kilku kilometrów. Otaczają nas szczyty o wysokości 2500 metrów. No jeszcze nie widziałem takiego miejsca. A ty, Laura? Nie, chyba nie. No. To jest miejsce, którego jeszcze nie widzieliśmy. I want to ask what the situation about relations between Turk and Kurd and It's a dangerous trip. yes, but just a little like is the culture similar or is different? Actually, it's similar. Similar. Yeah, so So similar like this. it's about the kitchen, about the culture, but our language is different. Our language is come from Persian and Arabic, but Turkish is not. Turkish is a different family language family. Okay, I understand. But we are 100,000 living together. It's no problem. Yeah. Did you have your own land, like your own country with your kingdom before back in the history? Now it's Actually, do you know the Iraq? Iraq, yes. Yeah, Iraq. I've- Is there a Kurdish government there? Kurdish government. Yeah. But it's old as the Turkish government. Okay. There's no any Turkish state. North Iraq is the state of the Kurdish. Okay. Yeah. But this is not. This is the east of Turkey. The mostly living the Kurdish people. But we don't have any states. Where the most Kurdish people live? Iraq, Iran or Turkey? Actually, there is Syria, Iraq, Iran, and Turkey. En çok Irak'ta mı var Kürt? I think it's Irak. Okay. Don't know. A to jest ojciec chłopaka, który właśnie ze mną miał wywiad. Prawdziwy Kurd, 100%. Z krwi i kości. Też akurat.